Świat nordyckich wierzeń i mitologii jest przebogaty, z którego garściami czerpią tamtejsze kapele. Nie inaczej jest z zespołem Helheim z płytą Jormungand. Helheim zostaje założony w Bergen w Norwegii w 1992 roku i wykonują muzykę z pogranicza black, viking i folk metalu. Sam Helheim to w mitologii nordyckiej jeden z 9 światów, miejsce umarłych rządzony przez boginię Hel, w którym trwają duchy ludzi, którzy nie umarli śmiercią chwalebną, a w wyniku np. samobójstwa, starości bądź chorób. A znajduje się on pod trzecim korzeniem drzewa Yggdrasil. Zespół zostaje założony przez Vanangandra wokale bass, Hrimgrimnira wokale gitary, wkrótce dołącza Hrymr na perkusję oraz klawisze. W latach 1993-94 nagrywają 2 dema, zaś w 1995 w Grieghallen Studio nagrywają swój debiut Jormungand dla Solistitium Records. Tytuł albumu nawiązuje do gigantycznego węża opasającego Midgard, czyli świat zamieszkały przez ludzi. Znajduje się on na środku oceanu, w którym mieszka ten wąż. Jest on tak wielki, że otaczając świat zjada swój ogon. Od razu wam powiem, że kocham black metal, no dobrze, viking metal w takim wydaniu. Jest surowo klimatycznie, a przede wszystkim czuć tego niepowtarzalnego ducha lat 90. XX wieku. Po włączeniu Jormungand pierwsze co przykuwa uwagę to wokal. To krzyki w wysokich rejestrach, które powodują, że nasze bębenki uszne zaczynają blastować. To jedna z cech charakterystycznych Helheim. Wprowadza on pełen napięcia nastrój, zmieniając ten bądź co bądź klasyczny black metal w rozdzierające duszę opowieści o nordyckich wierzeniach, mitach oraz naturze. W muzyce często pojawiają się elementy folkowe, viking metalowe, pianina, nawet kobiecy wokal i trąbka. W podniosłych momentach słychać chóry męskie. Jednak głównym elementem utworów są gęste, tremolujące gitary, w których słychać melodię. Wszystko poza nimi pojawia się w tle i nie narzuca się słuchaczowi. Perkusja łupie czachę agresywnie i wściekle, niczym młotem Tora. Produkcja jest brutalna, jeżeli miałbym ją przyrównać do innego albumu, byłby to Enslaved Frost. Tutaj również doświadczamy tej nietkniętej ręką ludzką zimnej natury, gdzie samemu przeżyć to niemal cud. Szybkie partie często przecinane są wolniejszymi fragmentami, co powoduje, że lepiej przenikamy do tej nietuzinkowej, pełnej dramatyzmu muzyki. Utwory są długie, to bardziej opowieści o dawnych wiekach spowite w księżycowej mgle. Ta agresja łączy się jednak z unikalną ludową atmosferą, której na albumie doświadczamy na każdym kroku. Te rozbudowane kompozycje nie nudzą, są w nich zawarte waleczne frazy pełne dzikiej dzikości, ale również zimne barwy skandynawskiej natury. Pomimo swojego brutalnego charakteru, muzyka Helheim jest niezwykle poetycka i malownicza, co na pewno przyciągnie słuchaczy. To opowieść starego gawędziarza, który w sposób niezwykle interesujący opowiada stare legendy i dzieje. Teksty na płycie napisano i odśpiewano po norwesku, co tworzy album jeszcze bardziej mrocznym i mroźnym. Pojawiają się tu postacie z mitologii nordyckiej, są potężne i władcze oraz oczywiście krwiożercze. W partiach gitar dużo tutaj dysharmonii i rozwleczonych fraz, które przybliżają nas do mroźnych fiordów i pokrytych śniegiem lasów. Jormungand posiada własny styl pełen wściekłości i magii oraz kreatywnego podejścia do black metalu. I oczywiście dumy z bycia poddanym Odyna. To posłuchajmy teraz fragmentów tej blackowo-wikingowej perełki. Album rozpoczyna się od razu z kopyta wściekłością utworu tytułowego. Bez żadnych intr, bez żadnych wstępniaków. To agresja wokalno-muzyczna. W trakcie trwania doświadczamy jednak zmian temp, dochodzą chóry oraz folkowy nastrój. Utwór przedstawia wizję Ragnaroku, nieuchronnej zagłady, walki dobra ze złem oraz nadejście nowego porządku. Nidr ok Nordor Ligr Helvegr, czyli w dół na północ prowadzi ścieżka do Hel. Utwór jest bardzo zaskakujący, z kobiecymi zaśpiewami oraz harfą szczękową. Powtarzające się frazy wprowadzają nas w trans. Mimo że utwór jest spokojny i beztekstowy, prowadzi nas ścieżką wprost do krainy umarłych. Svartwisdom, czyli Czarna Mądrość, to najdłuższy, bo ponad 9-minutowy utwór na płycie. Wiele zmian nastrojów, temp, a wokal staje się opętanym krzykiem. W utworze pojawiają się epicko brzmiące rogi.
Tekst opowiada o dawnej potędze wikingów i pogańskim zjednoczeniu, aby odzyskać tron dawnych władców. Na zakończenie proponuję fortepianowy Jonte Wandering, czyli wędrówka Jotunów, czyli nordyckich olbrzymów, którzy idą ku polom śmierci i tronom zagłady, gdzie nie ma miejsca na litość. Utwór jest oparty o folkowe zagrywki oraz groźny skrzek Vanargandra, któremu towarzyszą coraz żywsze frazy klawiszowe, aż do pełnej furii wokalisty. Nadszedł czas, by zobaczyć okładkę i wkładkę. Helheim wytworzyli sobie swój styl tworzenia okładek. Tutaj po lewej widnieje rycina nordyckiego węża w otoczeniu ornamentów typowych dla północnych ludów w kolorystyce wypalonej żółci, a pod nim księżyc w pełni podczas mglistej nocy oświetlający mroki norweskich odstępów. Okładka jest klimatyczna, pasująca do surowej, ale atmosferycznej muzyki. Na dole umieszczono tytuł albumu, choć do czcionki miałbym zastrzeżenia, bo jest według mnie zbyt obła w stosunku do reszty elementów graficznych. Na pierwszej rozkładówce wydrukowano na czarnym tle teksty utworów w wersji angielskiej, by osobniki nieznające norweskiego mogły zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Na kolejnej rozkładówce umieszczono foto chłopaków wikingowych w wdziankach na tle murów zamkowych oraz adres do zespołu i Solistitium Records. Na ostatniej rozkładówce wydrukowano teksty w oryginalnych norweskich wersjach. Na zamykającej stronie wkładkę umieszczono sentencję. Wędrowiec idący przez ciemne lasy i góry wzdłuż huczącej rzeki Gjoll, przez most Gjallar-Broen, w dół do mrocznych dolin, w dół do domu Hel, w dół do Helheim. Pod spodem wydrukowano podziękowania. Na czarnej płycie CD czerwoną czcionką nadrukowano logo zespołu, tytuł utworów oraz tytuł albumu. Na stronie zamykającej pudełko umieszczono logo zespołu, tytuł utworów, foty członków zespołu wraz z obsługiwanym instrumentarium, muzyków sesyjnych oraz info, gdzie i kiedy nagrano album, kto był producentem, twórców layoutu albumu oraz twórców logotypu i tym podobne. Jormungand ma niesamowity klimat, który przemawia do mnie w 100%. Chłód, zimno, zadziorność, ale również folkowo-wikingową atmosferę. Ta płyta jest pełna pradawnej tajemnicy i magii, którą kocham w muzyce. To danie połykam w całości ze smakiem, klepiąc się po brzuchu. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!